Metal to nie tylko jazda bez trzymanki i napierdzielanka, to również ciężkie i powolne riffy. Dlatego dzisiaj zajmiemy się płytą Type O Negative Bloody Kisses. Parę słów na temat Type O Negative, a więc zespół zostaje założony w Nowym Jorku na Brooklynie w 1990 roku po rozpadzie grupy Carnivore. Peter Steele, a właściwie Piotr Ratajczyk, bas wokal, werbuje do zespołu gitarzystę Kennego Hickeya, do tego na klawiszu Josha Silvera oraz na wokalu i perkusji Joe'a Bruscato. Zespół wykonuje muzykę z pogranicza doom i gothic metalu, bardzo ciężkie, powolne gitary, o takim zabarwieniu można powiedzieć erotycznym, gdyż wokal Petera jest bardzo zmysłowy. Wedle magazynu Hit Parader na 100 najlepszych wokalistów wszechczasów Peter zostaje sklasyfikowany na miejscu 81, więc całkiem wysoko. W 1991 roku nagrywają płytę debiutancką Slow Deep and Hard z ocenzurowaną okładką. Okładka została ocenzurowana, gdyż na niej widniały narządy rozrodcze Petera oraz narządy rozrodcze jakiejś pani. W 1992 roku nagrywają taką quasi-płytę koncertową The Origin of the Feces, ponieważ odgłosy publiczności zostały dograne w studio. W 1993 roku nagrywają płytę Bloody Kisses, która bardzo dobrze została odebrana przez krytykę oraz fanów i właśnie o tej płycie będzie traktował ten odcinek. Na początku album miałem na przegrywanej kasecie. Jednak tak mi się spodobał, że szybko zażyczyłem go sobie na CD. Płyta brzmi mrocznie, tajemniczo, dużo tutaj grzesznego piękna i perwersji. Całą atmosferę kreują te ciężkie gitary, niemalże gotyckie klawisze oraz basowy wokal Petera, który sprawia, że uczucia, które cały czas nami targają, to miłość, pożądanie, seks. I cały czas te uczucia przeplatają się przez całą płytę, już począwszy od patrzenia na okładkę, po ostatni dźwięk. Dźwięki na płycie czarują. Stworzyli swój niepowtarzalny, unikalny styl, który wymyka się jakimkolwiek klasyfikacjom. Trzeba przyznać, że muzyka podoba się także ludziom, którzy z metalem mają mało wspólnego. Wystarczy tylko nalać sobie czerwonego wina, zgasić światło, a wszystko się może zdarzyć przy takiej muzyce. No to posłuchajmy teraz fragmentów tej nieziemskiej płyty. Na początek Christian Newman, czyli niewątpliwie taka jedna z wizytówek zespołu Type O Negative, z niskim wokalem Petera, takimi motorycznymi gitarami, klawiszami niemalże kościelnymi, które wprowadzają nas w ten Type O Negative'owy trans. Black Number One to kolejny wielki przebój zespołu Type O Negative z tym takim chwytliwym refrenem, który każdy po przesłuchaniu pierwszy raz będzie sobie nucił pod wąsem. Kolejny kawałek to taki słoneczny, relaksacyjny Summer Breeze, nad którym jednak unosi się ten klimacik Type'ów. I na koniec proponuję taki rock'n'rollowy Blood and Fire, przy którym nawet można sobie zatańczyć niczym przy kawałku Billa Haleya. I taka ciekawostka dla osób, które może nie wiedzą, skąd w ogóle Peter miał przydomek Steele. Otóż był synem Rosjanina i Polki, i właśnie w jego krwi podobno płynęła jakaś tam cząstka krwi Stalina. Przyjrzyjmy się teraz okładce, na której mamy dwie całujące się niewiasty w takiej tonacji zielonej, do której przyzwyczaili nas Type, oraz nazwę zespołu i tytuł płyty w rogach okładki. Oczywiście do tego również przyzwyczaili nas Type, bo to jest dla nich takie dość specyficzne. Jak widzicie, rozkładówka jest podzielona na 5 części. Na jednej z nich mamy producentów zespołu, na kolejnych mamy zdjęcia członków zespołu w negatywie oraz zdjęcie członków zespołu razem z jakąś nadobną panią.
Zaś w środku mamy na standardowym białym tle wydrukowane teksty utworów, podziękowania oraz inne informacje od zespołu. Na płycie CD, jak widać, mamy odciśnięty buziak w tonacji zielonej. Na tyle pudełka mamy zdjęcie zespołu na tle jakiejś katakumby, również w tonacji zielonej, do czego przyzwyczaili nas Type. Dzięki temu niskiemu, zmysłowemu wokalowi Petera oraz dzięki gotyckiej, mrocznej i powolnej atmosferze muzyki zespół osiągnął to, co wiele zespołów nie potrafi osiągnąć przez całą karierę, a mianowicie stworzyli swój niepowtarzalny styl. Dla mnie niestety wielka szkoda, że nigdy ich nie zobaczyłem na żywo, gdyż tak się przymierzałem. Niestety Peter Steele zmarł w kwietniu 2010 roku, a z tym przerwała się ich kariera. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!